Pokój dobro, witam w kolejnym odcinku. Ta kuleczka wydaje się może taka śmieszna i ze styropianu, ale waży 8 kg. Myślałem, że jest to lżejsze trochę, wziąłem sobie tak do zabawy, a się okazuje, że to nie jest wcale zabawne. W każdym razie dzisiaj powiemy o technice. Technika jest bardzo ważna w życiu, jak również na siłowni, jak również w życiu duchowym i w ogóle w rzeczach, które podejmujemy. Pamiętam, że jak właśnie przypomniała mi się taka scena, że jak byłem mały i tak znalazłem w domu taki stary aparat i analogowy, to nie cyfrówka, która sama sobie dostosuje tam te parametry, wszystkie oświetlenie i tak dalej, czułość, kliszy i to wszystko trzeba było ustawić ręcznie. Trzeba było znać sposób działania tego aparatu, żeby umieć zrobić z nim w ogóle jakiekolwiek zdjęcie. Czyli trzeba było znać technikę. Ja się zawsze buntowałem na to i zawsze jakoś próbowałem przeskoczyć ten etap uczenia się, ale trzeba pamiętać, że już kiedy rzeczywiście podejmujemy jakieś postanowienia i jakoś próbujemy wejść w tą regularność pewnego ćwiczenia, pracy nad sobą, jakiegoś duchowego zmagania, modlitwy, czegokolwiek w ogóle w życiu, czy właśnie na siłce. Ja jestem takim antytrenerem, który tutaj próbuje błyskać jakąś wiedzą, której nie ma, ale jest to śmieszne tym bardziej. Dla mnie samego, jak już wspominałem w którymś odcinku, wracając do tematu, bez techniki na siłowni zginiesz. Ja miałem już takie dzisiaj doświadczenie, zobaczyłem jakiś fajny przyrząd, myślę, o to proste, wygląda jak balkonik dla starszych osób, na pewno sobie poradzę z tym. I jak tam wlazłem, to właśnie o mało nie dokonałem jakiejś takiej figury nadzwyczajnej i się nie wywaliłem z tym całym urządzeniem. Także bez techniki nie dasz rady podjąć pewnych rzeczy i nie dasz rady dobrze ćwiczyć. W życiu duchowym jest to ważne, szczególnie dla tych, którzy podejmują jakiś taki specjalny rodzaj pobożności, wchodzą w jakąś duchowość na własną rękę trochę samemu. Mądry człowiek, od którego posłuchałem też trochę, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda na siłowni, mówi, że trzeba mieć pokorę, żeby słuchać trenera, żeby podpatrywać innych, uczyć się od nich, podglądać, jak oni używają pewnych rzeczy i wreszcie pytać też. To nie jest nic strasznego, że czegoś nie wiesz. Również ta zasada dotyczy życia duchowego. I to jest bardzo istotna sprawa, żeby mieć taką pokorę i przyjąć pewien rytm ćwiczenia, tą właśnie regularność, o której wspomnieliśmy, mieć wolę, czyli postanowienie, ale wreszcie też uczyć się techniki. Jak jest dziecko małe, to jest bardzo prosty obraz. Małe dziecko, które na początku nie jest w stanie zrobić żadnego ruchu, potem powoli raczkuje, a potem uczy się chodzić i samodzielnie stawia pierwsze kroki. To jest właśnie to. To jest właśnie ta pokora, którą dziecko ma jakby wrodzone w sobie, bo wie, że inaczej nie da rady. Nie da rady przejść z etapu niemowlaka do biegającego dziecka. Także tutaj jest podobna zasada. Uczymy się wszystkiego powoli, uczymy się używać różnych rzeczy. Tego nie będzie na filmach, jak ja się uczę tego obsługiwać, ale to też wymaga po prostu umiejętności posługiwania się. I tak samo jest też z życiem duchowym. Czasami mamy taką pokusę, żeby, nie wiem, w momencie jakiegoś natchnienia rzucić się na dzienniczek siostry Faustyny, przeczytać go i od razu modlić się tak jak ona, naśladować ją nawet czasami w jakichś formach modlitwy, a to może nam więcej przynieść szkody niż pożytku. To tak jak właśnie z tą moją siłownią wspomnianą, że o mało nie zginąłem na przyrządzie, który wyglądał bardzo jakoś prosto. Że próbując przeskoczyć pewne etapy życia duchowego i jego rozwoju, możesz sobie po prostu wyrządzić krzywdę. Kiedy nie ma w tobie tej pokory, kiedy nie słuchasz trenera, czyli tego twojego kierownika duchowego, spowiednika, czy mądrego przyjaciela, który ci pomoże pewne rzeczy rozeznać. Także trzeba na siebie uważać, mieć mądrość, a ta mądrość wyraża się w pokorze właśnie słuchania, podpatrywania, poszukiwania, zadawania pytań i wreszcie słuchania trenera. Zachęcam was do tego, przemyślenia sobie tego tematu. Myślę, że to bardzo odkrywcze. Sam widzę, jak dużo ciekawych rzeczy można wyciągnąć z siłowni. No, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Póki co odkładam 8 kilo, bo to nie jest wcale takie leciutkie. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym odcinku naszych przygód antycoacha na siłowni. Z Bogiem. Uśmiałem się, ale tego nie pokazałem. Takie jest, proszę Państwa, moje żarty. Moje żarty nie są śmieszne, one nie muszą być śmieszne. Stwierdziłem w którymś momencie życia, że one mogą śmieszyć tylko mnie i to wystarczy. Bądź
największym fanem swoich żartów.